Flower & Spa, a właściwie kompleks dwóch hoteli Flower & Spa i siostrzanego hotelu Flower Garden to miejsce, które odwiedziliśmy w czerwcu 2022 roku. Wybraliśmy ofertę z biura podróży Ithaca. Na filmie znajdą się informacje i wrażenia z naszego punktu widzenia, a więc mojego i męża. Pojechaliśmy tylko we dwoje, wybraliśmy standardowy pokój, czyli ten najczęściej wybierany, zarazem najtańszy. Kwestie, które omówione zostaną na tym filmie, są całkowicie subiektywne i różne osoby mogą zwracać na inne sprawy uwagę. Aby lepiej zrozumieć kontekst tego hotelu, warto pojąć też to, że znajduje się on w kraju wciąż stawiającym pierwsze kroki w świecie turystyki czy formuły all inclusive. Trzeba na Albanię spojrzeć z wyrozumiałością, przymknąć na pewne sprawy oko, doceniając jednocześnie starania personelu czy albańską gościnność, rekompensującą wszelkie niedociągnięcia. Na początek pierwsze wrażenia. Budowa hotelu została zakończona w 2016 roku. Z zewnątrz prezentuje się w sposób wyjątkowy. Na zewnątrz powiewają 3 flagi, w tym albańska, a wejście do recepcji wyścielone jest czerwonym dywanem. 5-gwiazdkowy hotel w środku również robi ogromne wrażenie. Można podróżować jedną windą, która jeździ na wszystkie 5 pięter, albo udać się schodami. Wszystkie korytarze i schody wyłożone są czystymi, zadbanymi czerwonymi dywanami. Okna są zasunięte żaluzjami w celu ochrony przed mocnymi promieniami słońca. Kwiaty znajdujące się na schodach, balkonach dodają subtelności i podkreślają nazwę hotelu. Temperatury w czerwcu mieliśmy na poziomie od 29 do 31 stopni. Codziennie. Słoneczne dni bez opadów. Popołudniami bywało już lekko duszno w korytarzach, ale i tak nieco przyjemniej niż na zewnątrz. Kwiatów i innej roślinności wszędzie było dużo, we wnętrzach jak i na zewnątrz. Szczególnie strefa basenowa przy Flower & Spa była nimi wypełniona. Część roślinności spełniała także funkcję praktyczną. Oddzielała niezagospodarowane połacie terenu. Trafiliśmy na akurat kwitnące kwiaty, prawdopodobnie jaśminu, które roztaczały cudowny zapach podczas naszego pobytu na basenie. Goście Flower & Spa mają swobodny dostęp do basenu i infrastruktury siostrzanego hotelu Flower Garden. W połowie czerwca bardzo rzadko zdarzały się problemy z dostępnością leżaków w obu tych miejscach. Basen Flower & Spa łączy się z hotelową restauracją à la carte. Wszędzie można dostrzec lampy, które włączane są, gdy zapada zmrok. Wtedy klimat tego miejsca mocno się zmienia. Każdego dnia od około 21:00 przy hotelowym basenie organizowane były występy na żywo. Pokój standardowy, dość przestronny. Do hotelu przyjechaliśmy około północy. Po krótkim zameldowaniu się na recepcji pan zapytał, czy potrzebujemy coś zjeść po podróży. Gdy potwierdziliśmy, zaprosił nas do pokoju restauracyjnego, gdzie otrzymaliśmy kanapki. Ze znajdującego się obok automatu zabraliśmy także ciepłą herbatę i udaliśmy się do pokoju. Nocny widok z balkonu jednak nie w pełni oddawał to, co zobaczyliśmy o poranku. Nasz pokój znajdował się naprzeciw budynku mieszkalnego. Balkon całkiem przestronny z 2 krzesełkami i stoliczkiem. Skierowany na zachód. Słońce więc najmocniej świeciło tutaj w godzinach popołudniowych. Byliśmy na 3. piętrze. Wystarczyło spojrzeć w prawo, aby zobaczyć siostrzany budynek hotelu Flower Garden, w którym znajduje się stołówka, do której codziennie udawaliśmy się na śniadania, obiady i kolacje. Serwowane były tam także przekąski o godzinie 17:00. W pokoju znajdowała się także klimatyzacja. Ustawienie temperatury było bardzo intuicyjne, jednak urządzenie działało przez cały czas. Nie w trybie automatycznym, a więc do uzyskania określonej temperatury.
ochładzało dość szybko pomieszczenie, więc wystarczyło włączać klimatyzację tylko od czasu do czasu. W pokoju znajdowała się także lodówka, pusta w środku. W innych hotelach przeważnie otrzymywaliśmy wodę w butelkach. Nowoczesna łazienka z deszczownicą zamiast klasycznego prysznica. Niewielka to wada, do której można się było przyzwyczaić. Obsługa hotelowa czyściła podłogi i wymieniała ręczniki codziennie, stosując hasło room service? Witamy w Albanii. Taką tytułową notatkę otrzymaliśmy przed wejściem do autobusu po przylocie na lotnisko. Albania nie jest w Unii Europejskiej, więc nawet jeśli ktoś próbuje do Ciebie dodzwonić się, to płacisz 2 zł za minutę połączenia. Nie mówiąc już o internecie. Dlatego przez cały czas korzystaliśmy tylko i wyłącznie z dobrej jakości hotelowego Wi-Fi. Na plus, bardzo dobry zasięg był zarówno w obu hotelach, jak i na wydzielonej plaży. Jedzenie bardzo smaczne, różnorodne, menu powtarzalne. Czasem dania nie były podpisane lub podpisy były w języku albańskim, więc aby dowiedzieć się, co jest pod każdą z pokrywek, należało je po kolei otwierać aż do czasu znalezienia właściwego dania. Zdarzyło się raz, że panowie w towarzystwie bałkańskich rytmów odwiedzili restaurację hotelu Flower Garden. Na parterze hotelu, w którym otrzymaliśmy zameldowanie, znajdowała się przestronna restauracja z płatną możliwością zamawiania wykwintnych dań, płacąc w lokalnej walucie, czyli lekach lub w euro. Prywatna plaża kompleksu hoteli Flower była na swój sposób wyjątkowa na tle innych, znajdujących się obok. Oczywiście teren był nieogrodzony, więc teoretycznie każdy mógł tutaj wejść. Było jednak bardzo spokojnie i z leżaków, których było zawsze pod dostatkiem, korzystali tylko hotelowi goście. Niewielką niedogodnością był jednak nieustanny handel obwoźny. Niektórzy sprzedawcy poruszali się wyłącznie po pasie plaży, więc bardzo przyjemnie wpisywali się w lokalny folklor. Oferowali lody, prażoną kukurydzę czy popcorn. Aby dojść do wydzielonej plaży, należało pokonać kilkuminutowy dystans chodnikiem, mijając dużych rozmiarów rondo. Na lewo znajdowały się nieprzyjemne kontenery na śmieci, a wybierając drogę na prawo, mijaliśmy kilka straganów. Bar na plaży oferował darmowe napoje w godzinach od 10 do 18 w ramach All Inclusive. Spacerując nowo wybudowaną promenadą, mieliśmy okazję zobaczyć wydzielone plaże należące do innych hoteli. W połowie czerwca było dość pusto. Minęliśmy o poranku zaledwie kilku turystów. W czasie pobytu wybraliśmy się na jedną z wycieczek fakultatywnych nad Jezioro Ochrydzkie. Materiał na ten temat będzie dostępny w osobnym filmie.